zatem co? Hagia Sofia zdobyta. Tak jest. Mamy na pamiątkę seksowne wdzianko. No i na przyszłe wyjazdy. Na przyszłe wyjazdy, na przyszłe wizyty w szpitalu, w Kostnicy myślę się też nada, prawdopodobnie. No. A teraz wchodzimy znowu przez tą bramkę. Przez tą bramkę wchodzimy i próbujemy na błękitny meczek, tak? Kolejny raz będziemy Macani. No ty byłeś To może teraz do macany, pani, ja nie to może byłam. teraz pójdę do pani teraz do Ja nie odmiany. byłam macana. Pani się nie macała, pan nie macał. A żebym chyba wolał, że pani macała, ale to chyba to nie przejdzie, więc to idę do pana w takim razie jednak, co? Jedziemy zatem jak? Macała cię pani? Nie. No mnie pan też nie macał, a był taki nawet taki był ładniutki, młodziutki, ale nie pomacał. Trochę mi tak wąchał pod pachami, ale do tego się ograniczył. No Nie bo chciał. w związku z tym, że to poczuł, to już Aha, czyli jakby przeszło to, macanie. czy to go zniechęciło, tak? Rozumiesz? Aha, o tym mi mówisz. No dobrze, no to na drugi raz się może jakoś bardziej wypachnię w takim razie. No to Myj się. Myj się, tak? No właśnie, tak jak ta pani tam na tym klifie, tym Cynemorsu, co stała się wietrzyła. Właśnie, zamiast myć, właśnie, o to chodzi. No dobrze, to będę pamiętał na drugi raz, żeby się lepiej naszykować. Ja pamiętam zresztą, też jest anegdota wokół tego słynna. Z babcią Jagódką chodziliśmy na plac Świętego Piotra w Watykanie lat temu. Będzie chyba 20. Tak, bo to był rok 2000. I pan mnie tam macał, miałem taki polar, ten mój słynny. Pan mnie macał, tak, historyczny, pan mnie macał po rękawach. Ja się panu popukałem po głowie. No, to była prawie że afera międzynarodowa się z tego wywiązała. Więc tak, to ja te macanie ja bardzo zawsze lubię. To budzi duże emocje po obydwu stronach. No dobrze, idziemy dalej, tu widzimy coś, co remontuje. A są wieże w remoncie, oczywiście minarety, tak? To się fachowo chyba tak nazywa. Znaczy ja ignorant jestem, jeśli chodzi o takie sprawy. Nazewnictwa technicznego. Tak, nomenklatury językowej. Wcześniej miałeś fachową podpowiedź. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tak, pozdrawiamy. Natomiast tu jest, widzimy jeszcze raz Hagia. A tu jest błękitny mecz, tu też coś się dzieje. Modły się odbywają ewidentnie, słychać. To są takie przewodniki, tak. I mam mapy po centrum, ale ten twój jest o wiele na pewno ładniejszy. Tu widzimy, są oficjalne wytyczne dotyczące stroju. No moje gadki są chyba tej niesłusznej długości, więc raczej ja się pod krzyżyk czerwony. No ty też tak prawie jak ta pani wyglądasz tutaj. Wypindrzona, tak się wyrażę. Więc też niekoniecznie, ale ty masz ten szpitalny strój. Tak, więc możesz tu się tak powiem upiększyć. Tu widzimy, że jest otwarte, bo widzimy, że jest otwarte od 17:30 do 18:30, a godzina jest jaka, babciu moja? A jest godzina 17:15, więc chyba to jest... A to jakby w tej chwili jeszcze jest kaput chyba. Na moje oko jesteśmy 15 minut przed godziną otwarcia. No ale dobrze. Aha, that's what I thought. Okay, thank you. Poland. Aha. Czyli przyjdziemy za 15 minut prawdopodobnie, przy pani. Właśnie byliśmy obiektem ciekawego zajścia. Pani policjantka tutaj podeszła do szanownego niedźwiedzia małego i poprosiła, że czy może zajrzeć do torebeczki. My zajrzała, zobaczyła co tam jest i powiedziała, że okej. No i pytanie padło tutaj po nasze potem po fakcie, po co to zrobiła. No ja, tak właśnie musiała przejść przez kontrolę pani Monisia. No więc ja stwierdziłem, że pewnie patrzyła, czy ty już tego Louis Vuitton kupiłaś tam na tym Grand Bazarze. Chociaż Portfel to był tak właśnie. Bo turystyka i biznes i handel to jednak ważne rzeczy, łączące się razem w całość. Tu idziemy, prawda, sobie na trawniku przed rozgrywa się młodzieńcy. Mecz się rozgrywa. No, trawka ładna, prawie jak w Bukareszcie. Więc no. Miło. Tutaj mały niedźwiedź jako wielbiciel fauny i flory. To mi zarzuca, że ja na takie rzeczy w ogóle uwagi nie zwracam. Wypatrzył, że zacytuję, drzewo, na którym rosną kutasiki, tak? Kutasiki. Znaczy to są akurat kutasiki, to bym tutaj mocno polemizował.
To bardziej wygląda jak jakieś takie, no... Nie wiadomo co. Karczok trochę. Jak karczok, tak, no generalnie, no ale jest coś ładnego. I sobie rośnie. Zobaczymy co to. Co to? Co to? Tak. Trawka ładnie pachnie, ale nie taka trawka jak w Amsterdamie, żeby tutaj nie było wątpliwości, tylko ta ładna zielona trawka tutaj przycięta. Ten trawnik, ładna, zielona, świeża, podlana. Czy mnie widać? Widać mnie widać chyba, tak? Bo właśnie mamy debatę, bo ja stwierdziliśmy, że mam generalnie chyba za krótkie gacie troszeczkę zgodnie z rysunkiem, jak tam pokazałem, tak? Ale stwierdziłem, że jak w ramach rekompensaty założę na głowę tą oto piękną chusteczkę. Zakryję moją seksowną łysinę. No to teoretycznie powinno to mi dać plusy za pochodzenie i to powinno zniwelować brak odpowiedniej długości portek, prawda? Więc może się uda wejść, spróbujemy, tak? Ale to jest może potrzebne, ja może pokażę, bo alternatywnie możemy zrobić tak, że mogę zrobić sobie coś, o. No to akurat budzi złe skojarzenia, ale to może tak z tyłu sobie założę, o tak. Albo jakoś tak, nie wiem, o tak bym sobie założył, ale to też raczej... Nie, to musiałbyś mieć dwie i na każdą Więc nogę myślę, sobie że jednak ten obwiązać. wariant jest zdecydowanie bardziej antyseksowny zarazem, a zarazem... Ty może wiesz, jakbyś się wrócił tam, to by w tym stroju to by ci ten pan pomacał ładny. Prawda, że ładnie? Very nice. No dobrze. Jako, że ja jako były, minęła godzina 17:30, próbujemy wejść. Zobaczymy, czy mój strój z chustą, względnie bez chusty przejdzie. No się zaraz przekonamy. A czy jestem lekkim pesymistą, ale no, jak pana wpuścili, a nie pan coś ma w rączce, ale to mnie mogą nie wpuścić, no ale zaraz się przekonamy. Nadzieja matką głupich. I toilet jest. O, to jest plus. Zwróćmy uwagę, no entrance jest free, to bardzo cieszy, ale ja tu widzę elementy antysemickie. To nie jest tak eksplicitnie powiedziane, że to chodzi o naszych starszych braci w wierze, ale sądząc po tym kapeluszu, to raczej i te pejsy takie jakie ala są. No tutaj już chodzi o nadwagę, tak? Że osoby przytyte w leginsach też nie. A tutaj to co? Że sportowo nie wolno. No dobrze. No to zobaczymy, jak mnie tu wpuszczą, to będzie bardzo dobrze. Próbujemy. Ty już jesteś ubrana fachowo, choć obudź się. O, ty fachowo jesteś ubrana. Seksem nie manujesz na pewno, bo to myślę, że da radę. To idziemy, tak? No i niby się udało na tym etapie, mimo mojej seksownej łysiny, niezakrytej, kuszącej, to jednak nas wpuścili, ale myślę, że to będzie twój urok, tu wiesz, pana pilnującego w całości, jakby skupił jego uwagę i to nas uratowało. Tu widzę więcej w remoncie, jak nie w remoncie. A tu masz, widzisz, też strefę modlitw. Ale to są ładniejsze te pytania. No ładniejsze. To może nie będziemy pani wchodzili w kadr, pani robi zdjęcie. Znowu trzeba trzewiki zdejmować. Słucham? Znowu trzewiki trzeba zdejmować. Idziemy, próbujemy bez trzewików. Donation, to donation. A są ochraniacze chyba jakieś na obuwie. Niedźwiedziu, to jest chyba dobra nadzieja. Nie, z góry, mówię, to masz zużyte, masz recykling. Ja wiem, że to jest polski, języki polskie, a zagraniczne różnie, ale tu widzisz, to masz nowe, tak? No. Bo ja widzę siateczka jak woszą na dziale warzywnym, a ja myślałem, że się na buty zakłada. Dobrze, ja schowam tej A się trzewiki zdejmuje. trzewiki się zdejmuję. O. Ja nie wiem, czy dadzą radę. No próbujemy to generalnie. Uwaga. Jeden but zdjęty, drugi w trakcie. O. No chyba damy radę. Skarpetki są na szczęście całe. Ty masz oto te, nie wiem, czy to takie słusznie, bo ty możesz tym kusić, chciałem zauważyć. No dobra, trzewiki te moje. Panowie nie widzieli, tak? No dobrze, trzewiki są w siateczce. Buciki są
Idziemy. Czekaj, bo ja muszę tutaj sobie No ty tam pochowaj w tych swoich markowych bucikach, bo to wiesz. Dobrze, o. O, dobrze, no idziemy. Idziemy, no prowadź. Prowadź. A czy ja wiem po Wiadomo co? dlaczego tak jest, bo to są perskie dywany. Tak, żeby ich nie usyfić. Dom, to widzisz, Don't step with the shoes. Ale jakbym założył te shoes, bym założył te woreczki i co zawiązał na supełki. I to powiem otwarcie, że to jakaś jest kiszka totalna, bo tu jest generalnie wszystko w remoncie. Dlatego for free jest, tak? Ewidentnie. Swoje sery czuję, czy świeży zapach serów czuję? teraz tak ładniej, zobacz, z tymi O, kolorem. wyglądasz jak pani ginekolog przy porodzie. No dobrze, czy tam położne się fachowo nazywa, tak? No dobrze. No skupmy się. Zachowamy powagę. No widzę, a tu widzę jest remontas. Dlatego free jest wszystko. No i nawet może lepiej, wiesz, bo... Tu jest no exit ewidentnie. To podejdźmy. Jakby ktoś chciał, to tu się kontaktujemy celem dodatkowych informacji. I widzisz, tutaj wizytorsy stoją za ten line. Tak. I nie przechodzą dalej. A widzimy, tu też mamy, prawda, paski wyznaczone, żeby się modlący za bardzo się tam nie tłoczyli jeden na drugim. Mają Bo meczet meczetem, ale koronawirus jest ateistą i nie przestrzega żadnych tutaj religijnych obostrzeń i zaraża każdego. I z pejsami bez. W związku z tym jedynie Jarosław Kaczyński jedynie jest immune to koronawirus i jego się żadna cholera nie ima, tak? No ale to inna bajka. A to tak można widzieć w komputerze, żeby Jak się, może tekst jakiś tam pan se znalazł, zapomniał. To byś tak spamiętała te wszystkie teksty? Na pewno nie. Więc pan se musi... stoją, a nie Bo żeby mogli klęknąć, to muszą mieć wypisać. bo oni są na razie na etapie pierwszego rządu PiS-u. Teraz jest rząd Platformy. Są na kolanach, a za chwilę będą z tych kolan wstawać. Będzie drugi rząd PiS-u. Rządzi ich rady w ciągu dnia. No to zdrowo. To u nas raptem są chyba 2 razy, tak? Jest klękanie z 2 razy i wstawanie. Ale tam, ale to tam ściemniają w tym kościele, bo takie ławeczka, jest tam coś tak półdubkiem, tak to tak Tak, że to się niby się klęka, ale się nie klęka. klęka, A tutaj nie ma ściemy, tutaj trzeba tak full ten skłon zrobić. ale tu ile się razy? Tego nie wiem, musisz pana spytać. No dobrze. No generalnie no fajnie jest, ale tu widzimy wszystko jest zakryte, przykryte. Wygląda jak w magazynie Auchan. Więc szczerze powiedziawszy to lepka lipa. Wieża zamknięta. Tutaj remontas. Dobre to, że jest free chociaż. No jedynie można było zobaczyć tam u góry to chodziło. No tutaj masz tylko lumienki. To ty u góry mogłeś zobaczyć, nie? No tam. A tam, tak, tam można kawałek zobaczyć faktycznie. Myślę, że dużo różnicy dalej nie ma, że to jest w tym samym stylu jak. Tak, bo tu widzimy to, co tutaj są niby te słupy. To są pseudosłupy, to jest element rusztowań tak ładnie budowanych, żeby faktycznie wyglądało to mega po chamsku, żeby to lisowało z tym tutaj słupem
prawdziwym, że tak się wyrażę, ale to jest ewidentnie płyta gips karton. Tutaj mamy płytę gips karton, ewidentnie. Tak, o. Tak, to wygląda, to jest ewidentnie jak a la Disneyland w Paryżu, tak imituje słup, ale nimże nie jest. Tu jest prawdziwy słup, który już jest Authentic Istanbul, tak. Więc już na poważnie mówił sobie jaja oczywiście cały, ale tutaj widzimy kawałek autentycznego meczetu. Cały tak. Tego dachu, cały jest taki. Tu są robione prace, ewidentnie. Pytanie, jak będą to tak remontowali, jak budowali takim tempem, to może przed emeryturą zdążymy tu przyjechać jeszcze i zobaczyć, jak już to skończą robić, tak? No tu widzimy, jest faktycznie, bo to jest poważna inwestycja, tutaj faktycznie nie ma jaj. Te sufity, te sklepienia, to tak nie jest kija strzelił, tak? To trzeba się troszeczkę napracować, żeby to ogarnąć. To może idziemy te buciki założyć, co? Żeby tu już tym moim aromatem nie dręczyć tutaj, nie dręczyć Państwa. Tak anielsko wygląda, że aż się nie poznałem z oddali przy mojej krótkowzroczności. Marcin napisał, że mu paliwo się skończyło w samochodzie, czy Nie, kluczyki zgubił? kursy maturalne. A myślałem, że Marcin znowu tam miał jakiś problem życiowy związany z samochodem. A to dobrze, jak Marcin ma wszystko w porządku. O, patrz jaki tu ładny jest. O, to jest godne zdjęcia. Tak wygląda Monisia. Będzie selfie pamiątkowe robione z wyjazdu. O Jezu, po prostu. A ja teraz tak wyglądam pięknie tutaj. O, Ojej, pięknie. środka Marysia. Zaraz postaramy zrobić selfie jakieś. Tylko ja muszę tę sekundę proszę tego, tak wyłączyć to. O. Przeżyli mnie, tak? Wizytę w meczecie. Udało się. A idziemy jeszcze w kierunku Inni też toaletu. przeżyli, dodajmy. Inni, tak. Natomiast trzeba już tak bardziej na poważnie powiedzieć, że tak, po pierwsze Primo, ty byłaś w tym powiedzmy abai, tak? Tam nie wiem, parę minut Już i się żeś ugotowałaś. Ja założyłem na główkę swoją piękną też na chwilę tą chusteczkę też z tego samego materiału i też już byłem upocony po tych paru chwilach. Więc teraz zobaczmy, że te kobitki chodzą w tych strojach przez cały dzień na słońcu. To jesteśmy w cieniu na dokładkę, więc to też taki jeszcze w ciemnych godzina kolorach. 18, tak. Więc generalnie no to na pewno nie jest to nic fajnego. Trzeba tu wykazać się empatią i tym, że to nie jest takie nic fajnego, prostego. No co, sama wizyta była ciekawa, natomiast no, widzimy obiekt w remoncie, tu widzimy, są różne tablice o różnych rzeczach, przypuszczam, tłumaczące, tak? Wyjaśniające i tak dalej. W różnych językach, różne tu jak właśnie są ostrzeżenia, przypuszczalnie i tak dalej. No. Więc, ale idziemy w kierunku wyjścia. Tak. Tak. Idziemy w kierunku wyjścia, w kierunku miasta. Jeszcze chcemy zobaczyć o jedną. Przybytek. O, ten przybytek chcemy, oczywiście. Oczywiście. Zwróćmy uwagę, jest tam w języku rosyjskim napisane. Po polsku nie ma. To się nazywa dyskryminacja. Po prostu. Taka jeszcze obserwacja turystyczna. Mianowicie słyszymy wkoło dość sporą, jak na warunki pandemiczne, ilość gości za wschodniej granicy. Domniemam tej takiej tam za wschodniej, za Białorusią, czyli z Rosji. No, innych nacji brak. No, Polaków teraz. No tam Polacy jedni tam byli, Lewandowski pierwsi jacyś, Lewandowski tam się przewijał, było słychać. No byli ci Państwo ciemnej karnacji, ale to też były jakieś pojedyncze przypadki generalnie. Natomiast generalnie no, ci Rosjanie tutaj, mówiąc to poważnie, chyba dominującą są nacją turystyczną w tym sezonie. No ale to jest no, odważny naród, więc generalnie tam się koronawirusa nie boi i jeździ. Może promocję, no my też odważni, no my jesteśmy taką mniejszością tutaj, bym powiedział. Rosną no, też po reakcjach, no, mówiąc na poważnie, osób bliskich, znajomych, no to budziło to lekkie zdziwienie, tudzież nawet i zgrozę, że
Tak się daleko żeśmy w tym roku Niektórzy jeszcze są wypuścili i tak niektórzy dla ich zdrowia wszelakiego nie mają świadomości jeszcze tego faktu, no bo to zdrowie jednak ważne jest, więc trzeba je, zwłaszcza u osób leciwych, oszczędzać i szanować. No ale tak to wygląda, więc obcokrajowców jest niewielu, a jak już to ze wschodu, a tych z tego zgniłego zachodu to już w ogóle nie ma. Wszystkie te Francuzy, Hiszpany, Angliki, no raczej byli Niemcy dwaj, ale to byli tacy Niemcy, tacy Niemcy tęczowi, bym powiedział. Oni są też odważni generalnie tacy, więc to akurat no, się tam dopasowało, tak? Co w ogóle też ciekawe zjawisko, bo wtedy też było paru tęczowych widać na tym deptaku tam pod tym Taksimem, co też jakby zważywszy na kraj, to jest to ciekawy zbieg, aczkolwiek ja, jak mówię, czytam, byłem Monisi, mówiłem, nie mówiłem na wizji, różne książki dotyczące Bliskiego Wschodu i w ogóle jakby kultury krajów islamskich, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i tak dalej, to wbrew pozorom, mimo że oczywiście ten islam, ten homoseksualizm nie jest tam, że tak powiem, niczym zalecanym ani oficjalnie chwalonym, no to jednak okazuje się, że to występuje w żywej naturze, w różnych tych rodach książęcych. Jest to jak najbardziej zjawisko istniejące i tolerowane. Nawet w takiej Arabii Saudyjskiej, która jest jakby no, słynąca z tego, że jest krajem ortodoksyjnym, jeżeli chodzi o kwestię przestrzegania kanonów islamu i etyki zachowań z nim związanych. Więc no i w takiej Turcji, myślę, w takim Istambule też to zjawisko ma jak najbardziej, myślę, prawo występować. Prawo ma występować to dla mnie wszędzie, natomiast jakby, że jest tolerowane, to myślę, że to jakby tutaj no na tej zasadzie to się odbywa. Dobrze, idziemy dalej. Postaramy się znaleźć coś dobrego, smacznego do zjedzenia, tak? Dobrze. No, panoramiczne, nowoczesność. Wolę tutaj byś tego się nie poślizgnęła. Nowoczesność się przeplata z tradycją. Taka tu ładna uliczka z klimatem. Dostawy do domu Carrefoura S.A. Widzę. O, tutaj ten budynek. Tu coś widzę innego chyba jest. Ale to był hotel. Tu? Tak. Mi się tak wydaje. Nie, tu masz, widzisz, masz hotel Medcezir, widzisz, jest. Tutaj, cały czas jest, tak? Już jest jakiś sklep, jest. Konkurencja była dzika, zobaczymy, czyśmy dobre miejsce wybrali. Mamy zniżkę. Mamy zniżkę 15%. Zobaczymy. Zatem dotarliśmy na taras. Teraz pokażemy, co widać. Na razie jeszcze nic nie mamy, bo żeśmy dopiero zamówili. Ale dziś poszliśmy granie w temat rybny. Rybny temat. Zupa rybna, tak, jedna do podziału. I sałateczka i dwie różne rybki. Plus widok w pakiecie. I Monisi ulubione ptaszyska w tle.
tu chociaż troszkę ładnie skrzep. Zaczepiony dziupok. Czy ja żadnego nie widzę ptaszyska? Jest, siedzi na dachu, musiałbyś się A, odwrócić. tam się, no raz tam zrobię. A tu mamy różne fajne rybki do wyboru, do koloru. Świeże podobnoż. Thank you. Płyną jeden za drugim gęsiego. Grzecznie. A na dole jeździ romantycznie śmieciarka. A my mamy już, widzę, sałatkę, tak? Co to są? Oliwki są, tak? Czy co to jest? Chyba tak, tak wygląda. I co ty dobrego mi w środku powiedz jeszcze takiego? Zupkę rybną, tak? Z ryby, z ryby. Z ryby. Z ryby? Z ryby, albo z ryby. Z ryby? No jak ta zupa smakuje? Jak zupa? Delikatnie. Delikatnie. No dobrze. Ja z kolei jem sałatkę, pod którą żeś ty napoczęła. Tak. Dobrze. I się co? Widokiem delektujemy, tak? Słonko się ku zachodowi zbiera, więc widoki są ładne. I czas na rybę. Ty masz taką rybę, mówisz, filetowaną, tak? Tak. Ja mam rybę taką, jak była w Zapolu, nie filetowaną. Dorada. Nie. To jest ryba dla ludzi dorosłych, a to jest ryba dla dzieci. No i adekwatnie do wzroku każdego damy radę ją spożyć. Damy radę je spożyć. Słonko zachodzi i robi się coraz bardziej ciekawie. Już złote się nie przestało robić złote, bo słonko już zaszło na tyle. Mamy księżyc. Czy Monisi smakowało? Smakowało. Kawusie wypiła, ale senna dalej jest. Te kasztany muszę. Bo taka kawusia była rzekomo nie jakaś taka specjalnie dobra, tak? Jakaś mi nie bardzo smakowała. Mnie rybka też smakowała się. Nie udławiłam nawet ościami, więc jest całkiem dobrze. Mamy tu sympatycznych kolegów, ja może pokażę tak szybko, panoramę zrobię. Po lewicy od Monisi, po prawicy od mnie. Więc towarzystwo jest ciekawe. I wróciliśmy pod Hagia Sofię i Błękitny Meczet. Zobaczcie, jak to wygląda po zmroku. Panowie policjanci, którzy stali na bramce wejściowej na plac, nam kazali maski przyodziać. Tak. Matali plecak, Moje torebki nie. a twoje torebki nie. Więc znów wyglądają bardzo ładnie, seksownie w tych maskach. Jak dwa koronawirusy. Ale widać, takie są przepisy.
orzechami na potencję czuć w powietrzu. Ewidentnie. Podejdziemy sobie pod te fontanny. Widzimy, są kolorowe prawie jak w zawierciu. Tak samo ładne. Wiąże się tylko kasztany, no Ale ja już mówię o fontannie w tej chwili. ale mówiłeś, że na potem... Że orzechy na no to tak mi się skojarzyło, że to są orzechy. Poprawiałeś mnie wczoraj. Kasztany, masz rację, no bo widzisz, powiedziałaś teraz i mi się I utrwaliło mi się. Moja wina. Po twojemu mi się utrwaliło, no. Wina oczywiście twoja, to jest jakby oczywiste i oczywiste oczywiście. Jakie świadku wrażenia drugiego dnia Bardzo zwiedzania Istambułu? Może tempo nie jest japońskie, jeżeli chodzi o 1000 ataków w ciągu jednego dnia. Tym bardziej, że tak, tutaj remont za nami, tam też było tak dość pograniczane. Wieża też. Wieża też w remoncie wczoraj była, ale wrażenie jakieś mamy. A po drugie ważny jest spokój i odpoczynek, a niekoniecznie bieganie jak pies z jęzorem na wierzchu, wieszonym, tak? Jutro może zaliczymy tą azjatycką część. Taki był plan, że przepłyniemy sobie myślę promem w tamte, a wrócimy kolejką pod dnem Bosforu z powrotem, tak? Taki był plan, plus może przejdziemy kawałek nad Bosforem, nad brzegiem jakoś tam, po której tam coś zobaczymy i spojrzymy na tą latarnię na wyspie znajdującą się na środku. No może na środku, ale pewnie na Bosporze. Tu widzimy życie selfie różnych sticków. Kwitnie. Pan ma takiego sticka. Bym też takiego chciał mieć. A czy to może być też tak z tymi stickami, jak z tymi samochodami? Jak ktoś ma kompleks, to ma dłuższego sticka. Też tak może być. Kompensuje sobie długością sticka. Kto wie? No my tu przyszli na shopping, kupić dla Mitka koszulkę i pasek, a tutaj el dupa, wymarłe wszystko jak po wybuchu bomby atomowej. Ja myślałem, że tam po drodze tak jest tego cicho, spokojnie, a tutaj widzę. No to co, to idziemy do ulicy Głównej i idziemy na mieszkanie, nie ma co i będziemy musieli tu przyjechać specjalnie, skoro świt, dla Mitka specjalnie. No dobrze. Tutaj patrzymy, to wygląda jak komin fabryczny, ale nie. Jakaś kolumna jest. On ma takie te paski jakby. A czy on w ogóle trochę coś krzywy mi się wydaje, co on w ogóle stoi ta kolumna, że to się nie... I właśnie mnie się wydaje, że on jest taki pozapinany, że on chyba nie był... Pozapinany, tak, mówisz, jak wieża w Pizie. No dobrze. Tu zapraszam, ale tu jest wejście, pani Oksana, na ten. Pokażemy tutaj. Pokażemy, a nie wiem czemu ty tam idziesz, tam też jest wejście? Przeczytać chcesz, no dobrze, dobrze, dobrze. Myślałem, że na peron chciałaś wejść. To w tym języku nie damy rady na pewno. No i co?
To może z tej mańki będzie jakiś opis. No to już jest w tym Tak. języku bardziej ludzkim. Kolumna Konstantina, tak? No, pochodzi z Rzymu, wynikałoby z tego, tak? Co tu robi? Stoi. Właśnie nam tramwaj odjechał, a my weszli na peron, bo chciałem pokazać, że to tak wolno, że na peron tramwajowy chodzimy przez peron, tak? Peron tramwajowy przez peron, no w sumie tak, ale chodzi bardziej o to, że kartę skanujemy nie w pojeździe, już mask, tylko na peronie. Ja już zakładam maskę, teraz wrócimy do tematu. Już maski mamy elegancko, nie wiem co dzisiaj z tymi maskami, czy może jakiś dekret wprowadzi nowy, bo drugi raz nam uwagę za to, żeby maski założyć, no ale w sumie tak, jest już na terenie prawie tramwaju, tak? No i dobrze, do tego zmierzam, że jeszcze raz zobaczmy. Tutaj ta część siatkowo-wysiadkowa tramwaju jest ogrodzona barierką, lekko, że tak powiem, obstraną przez gołąbki. Tu jest te inne, te gołąbki, że nie, te twoje ulubione Tak. mewy, czy jakim tam. Bitwy, czy... No i jeszcze raz powtórzę, żeśmy kartę odbijali przy wejściu, tak, że jak już siadamy do danego wagonu, no to już generalnie nie będzie Kasowania. w wagonie kasowania biletu, tak, tylko, bo już jesteśmy skasowane. Startowanie. Tak. Bo jak widzimy, jedzie kolejny tramwaj. Tak. I puszunia wypadła. Dla Lemusi tutaj ładna, zdobyczna, tak. O. I jedzie do Zimmermana, tak? No to nie wiem, gdzie siadamy.